Cześć! Konstrukcja, którą na dzisiaj przygotowałem, idąc zgodnie z naszą serią związaną z Gerdą, jest to Gerda Evo. Ogólnie dość ciekawie zrobiona wkładka, przede wszystkim ze względu na swój otwór, aczkolwiek do tego otworu jeszcze za chwileczkę wrócimy. No jest on, można powiedzieć, podstawowym tutaj utrudnieniem, jeżeli chodzi o pikowanie. Jak widzicie, no, jego krzywizna jest zacna w tym wypadku. Pokażę Wam, jak wygląda na niego klucz, tylko sobie najpierw jeszcze ją wsadzimy tutaj do uchwytu. O. Klucz do serii Evo wygląda w sposób taki. Wygląda bardzo fantastycznie, bym powiedział nawet wręcz budzi grozę swoim bitowaniem niezrozumiałym. Aczkolwiek tutaj muszę przyznać, że w tym kluczu, znaczy ogólnie w zamku, na pewno nie mamy do czynienia w tym momencie z żadnymi tutaj dodatkowym pinowaniem, które jest aktywne. Te passive piny, które są tutaj zaznaczone na kluczu, one prawdopodobnie nie istnieją. Jeszcze nigdy nie gatowałem tego zamka, zaraz to zobaczymy, jeśli się oczywiście uda spikować. Aczkolwiek jeżeli chodzi o aktywność tych elementów, one tutaj w tym momencie nie grają żadnej roli. A bitowanie mamy tutaj tylko i wyłącznie w tym miejscu. Jest to oczywiście klucz dwustronny, bo jest to obustronnie nawiercany klucz, aczkolwiek w tym momencie działa tylko i wyłącznie to bitowanie. Mamy do czynienia z 6 pinami, ale klucz Gerda postanowiła wyprodukować tutaj w tym wypadku jako no, coś groźnego, coś mającego budzić tutaj jakiś pewien respekt, wydaje mi się w tym wypadku. Aczkolwiek nie przekłada się to w rzeczywistości na żadne trudności związane z pikowaniem. Jeżeli chodzi o tą wkładkę, klucz sobie odłożymy. Ja ją na chwilkę wyciągnę. Jeżeli chodzi o tą wkładkę, jest to wkładka 6-pinowa. Jak widzicie, mamy tutaj dodatkowo zabezpieczenia antywierceniowe, co znaczy, że w tym wypadku utrudnia nam tutaj producent wiercenie. Pomiędzy drugim a trzecim pinem mamy tutaj zdecydowanie konieczność deflektacji, a właściwie to założenie w tym momencie tych punktów antywierceniowych jest takie, że wiertło ma zostać zdeflektowane na bok i pozostałe 4 piny mają być jakby nieruszone. Tutaj to jest, no to tutaj producent przewidział sobie w tym momencie jako swoje założenie. Ja to umiejscowię sobie tutaj z powrotem w naszym uchwycie. I tak jak widzicie, no generalnie ma to w jakiś tam sposób utrudnić. Jeżeli chodzi o ten otwór, zobaczcie w tej chwili na fotografię. Jak widzicie, po powyższym przykładzie, nie wiem generalnie skąd wynika to podobieństwo, czy któraś z firm wymienionych na tej fotografii kopiowała od siebie kształt tego otworu. Aczkolwiek jeżeli chodzi po prostu o zdecydowanie wzór tego otworu, no budzi to pewne podejrzenia, kto od kogo mógł coś ewentualnie skopiować. No to nie przedłużając, przejdźmy do narzędzi, którymi się będziemy dzisiaj posiłkować. Na pewno będzie to napinacz od Multipika, standardowy, grubość 1,2 mm. Będziemy go wsadzać tutaj od lewej strony i napinać przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, z racji tego, że kształt otworu to determinuje. Natomiast jeżeli chodzi o główne narzędzia, którymi się tutaj będziemy posiłkować, będą to 2 flagi od Multipika, jedna prosta, jedna zakrzywiona. Prosta numer 5, numer 8 zakrzywiona. Można powiedzieć chyba najlepsze z narzędzia na rynku. 2 flagi z racji tego, że ten otwór po prostu też determinuje obejście wordingu, z którym mamy tutaj do czynienia, ponieważ piny idą prosto z Biblii w tym miejscu. Musimy obejść jakoś ten zakrzywiony wording w tym miejscu. No zobaczmy, jak to się będzie tutaj pikowało ten zamek. Napinam delikatnie, no może nie delikatnie, pomiędzy lekkim a średnim napięciem i będę pikował zgodnie z ruchem kierunku wskazówek zegara. 1 nic, 2 nic, 3 nic, 4 nic, ale 5 już, jesteśmy w falsecie, zdecydowanie kliknęła. 6 nic, wracamy do początku, 4 nic, 3. Coś tutaj chciałaby powiedzieć. Rotuje zdecydowanie, mamy counterrotację. Zdecydowane kliknięcie, ustawienie prawidłowe.
dwójka nic, natomiast jedynka w tej chwili gryzie i rotuje. O, coś tam kliknęło, ale chyba to nie było jeszcze... Tak, zdecydowanie teraz jest dobrze ustawiona. Wpadliśmy w nasz falset, dwójka nic, trójka też nic, czwórka nic, piątka nic, szóstka. Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z ustawieniem już wszystkich tych płytko ustawialnych pinów, więc przejdźmy do flagi naszej zakrzywionej. Jedynka również nic. O, teraz dwójeczkę czujemy bardziej. Zdecydowanie rotuje. Kliknęło, ale jesteśmy w naszym falsecie. Bardzo fajnie. Trójka nic. Chyba nic. No, teraz nic. Czwórka zdecydowanie gryzie. I rotuje nam do tyłu. Zdecydowane kliknięcie, ale zgubiliśmy falset. Nie, o przepraszam. Wpadliśmy z powrotem, ja nie docisnąłem. No to się często zdarza, jeżeli chodzi o takie głębokie ustawienie. Piąteczka tutaj nic w naszym przypadku. Tak, ale szósteczka już wyraża chęć do współpracy poprzez rotację. Zdecydowanie szóstka została ustawiona, ale gdzieś zgubiliśmy chyba ustawienie. Coś nam chyba wypadło. Jeszcze raz wrócę do flagi numer 5, przepraszam. Tak, wydaje mi się, że dwójka wypadła. Zobaczymy, jak to wygląda. Zdecydowana rotacja. I tak wygląda otwarcie, moi drodzy, tutaj naszej wkładki. No jak widzicie, no nie jest to zbyt skomplikowane. No jedyną praktycznie można powiedzieć trudnością jakąś większą, którą tutaj spotykamy, jest no praktycznie ten kształt tego wordingu, tego otworu. Ma to zdecydowanie, jak widzicie, no utrudnić to pikowanie. Patent jest dobry, aczkolwiek jeżeli chodzi o jego odporność, no tutaj jest to jak zawsze dyskusyjna kwestia. Spróbujmy ściągnąć tutaj naszego Circlipa. Zobaczmy, jak to jest skonstruowane u nich tutaj. Jeszcze ta wkładka nie była gatowana, więc generalnie tutaj widzę, że może stanowić pewien problem. No ale zobaczmy, bo Gerda słynie oczywiście, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, ze swoich hardych Circlipów, że tak to... O, to będą zaraz rany wśród ludności cywilnej. O, dobra, troszeczkę go obrócę. Może będzie łatwiej go po prostu ściągnąć w ten sposób. Zobaczmy. Albo może i nie. O, jest, udało się. Pierwszy raz, można powiedzieć. No nie jest to tak gruba stal, jaką Gerda zwykła stosować u siebie do tej pory. Także ściągnięcie tego Circlipa wygląda w taki sposób. Ja go sobie tutaj odłożę, bo on nam nie będzie za bardzo potrzebny. No i narzędzie, którym się będziemy posiłkować, jeżeli chodzi o wyciągnięcie tych pinów, to na pewno musimy je zablokować. Będzie to kopytko, standardowo od przodu, albo pinning shoe, jak brzmi jego prawidłowa, oryginalna nazwa. No mamy piny zablokowane w tej chwili w Biblii. Ja się postaram to na chwilkę tutaj włożyć, żeby nam nie przeszkadzało za mocno. I postaram się wydobyć ten rdzeń, tak żeby się nie posypał za mocno też. Może to będzie dobre rozwiązanko, jeżeli chodzi o podważenie. No tutaj to jest troszeczkę nieśmiały. O, jest. Udało się go wyciągnąć. O dziwo, powiem Wam, że te pasyw piny istnieją naprawdę. To tutaj widzicie od dołu w tej chwili pasyw piny. Z boku mamy do czynienia z pasyw pinami, a tutaj mamy do czynienia z pinami normalnymi, co jest ogólnie, no, można powiedzieć, zadziwiające tutaj w tym wypadku. Ja sobie to najpierw odłożę, to przejdziemy do naszego rdzenia troszeczkę później, aczkolwiek tutaj w tej chwili postaram się wyciągnąć, jak mi się uda, oczywiście pewnie w koślawy sposób, piny
które są naszymi driver pinami, bo tutaj mamy do czynienia, o to będzie trochę za długie, mamy do czynienia z pinami, w tym momencie key pinami, na które oddziałuje nasz klucz. A tutaj sobie wsadzę nasz popychacz. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. W tym wypadku dobra. Można powiedzieć, że możemy usunąć w tej chwili nasze kopytko. Zobaczmy, troszeczkę sobie to niżej przesunę, żeby nie było tutaj jakichś kłopotów. Któryś pin nam powinien już tutaj wyskoczyć dobrze, zgadza się. Już mamy do czynienia z jednym. Bardzo fajnie, bo wyszła od razu sprężyna. Pierwsza. Sprężyna stalowa, bez żadnych tutaj udziwnień. Tutaj mamy do czynienia z pinem numer 6. Ja sobie to powoli poodkładam. Pin bardzo fajnie, co mnie bardzo cieszy, jest przede wszystkim stalowy. Jest temperowanym z pulsem. Nie wiem, czy zobaczycie, że on jest troszeczkę podcięty. Tutaj pod tym względem to jest na pewno dobre rozwiązanie. Odłóżmy go sobie. Przejdźmy następnego. Tutaj nam sprężyna z kolei nie wypadła. Bardzo fajnie, kolejny stalowy spuls, z tego co widzę. Również temperowany, to jest akurat spoko. Tym razem sprężynka nam nie wypadła. O, dziwo, tu muszę przyznać, że kolejny driver jest stalowy, także Gerda zaczyna chyba odrabiać punkty stracone do tej pory. To jest akurat spoko. Bardzo fajna rzecz. Również tego samego typu spuls. Idźmy dalej. Również stalowy spuls. No jestem po prostu urzeczony w tej chwili tym, co Gerda zaproponowała. To jest zdecydowanie podniesienie poprzeczki. O, tutaj nam kolejny wypadł. I wypadła nam też kulka antywierceniowa, co jest bardzo dobrym przykładem. Przy drugim mieliśmy do czynienia z tego typu spulsikiem, zdecydowanie krótszym, czyli też balansują tutaj długość. Jeżeli chodzi o utrudnienie wiercenia, o, tutaj nam wyskoczy, dobra, wyskoczył nam chyba pierwszy w tej chwili. Ja sobie go pozwolę wyciągnąć razem z kuleczkami. Będzie zdecydowanie łatwiejszym to rozwiązaniem tutaj. To wsadzimy sobie z powrotem do naszego uchwyciku. Już pokazuję Wam, jak wygląda jedyneczka. Jedyneczka jest to również balansowany pin. Zdecydowanie fajnie rozwiązany. Wkładam go tutaj z powrotem. I kuleczki, z którymi mamy do czynienia, o których Wam mówiłem, które są doskonałym środkiem antywierceniowym, one są umiejscowione w komorach razem z pinami. Ja sobie to tutaj pozwolę wrzucić. Tutaj jest kolejna kuleczka. To przy pinach numer 1 i 2 mamy do czynienia z tego typu kuleczkami. I tutaj widzę, że jakaś sprężynka nas troszeczkę blokuje, któraś. O, również stalowa, aczkolwiek troszeczkę inna. W tym momencie mamy do czynienia z troszkę dłuższą sprężynką. Dobra. To chyba się nam uda wyciągnąć i postaram się wysypać resztę naszych sprężynek, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć, jak to wygląda szerzej. Już to wyciągnę. Pozostałe sprężyny są wszystkie stalowe, można powiedzieć, tego typu. I każda z nich trafi sobie tutaj do odpowiedniej przegródki. One są, widzę, tutaj różnej długości. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze piny, no zdecydowanie fajniej to wygląda. Także tutaj, jeżeli chodzi o odrobienie przez Gerdę lekcji, to można powiedzieć, że zdecydowanie to zrobiła. I tutaj sobie je wrzucimy w ten sposób. Sam rdzeń, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, wygląda w ten sposób. Mamy tutaj groove'y na ściankach
Jak widzicie, tutaj są wycięte pod pasyw piny, czyli one muszą tutaj wejść nam dokładnie w tym momencie w te groove'y, żeby opuścić te groove'y, żeby można to było obrócić jakkolwiek. Jeżeli chodzi o podcięcie komór, już sprawdzam, czy w ogóle są podcięte. Nie, tutaj nie mamy do czynienia z podcięciem komór, także komory są raczej standardowe. Jak widzicie, tutaj antywierceniówka działa tak, a nie inaczej. Jest to dość też, można powiedzieć, standardowy, aczkolwiek bardzo fajny patent. Zobaczmy dalej. Przejdźmy sobie z kolei w tym momencie do naszego rdzenia, który jest również dość fajnie zabezpieczony, bo tutaj mamy do czynienia, jak widzicie, z 2 prętami antywierceniowymi. To jest też, można powiedzieć, bardzo fajnym rozwiązaniem. Ja sobie pozwolę tutaj przybliżyć troszkę naszą tackę i będę powoli wysypywał te piny. Czy przynajmniej się postaram. Coś tak muszę przyznać, że nie śmiało za bardzo. O, coś wypadło z boku, tak? Tak, wypchnął nam klucz. Jeden pin. O, przepraszam. Jeden pinik wypadł. O, ja sobie troszeczkę przesunę ten stolik, żeby go wyłowić. Tak wygląda pin, który wypadł z boku. Jest to, można powiedzieć, jeden na pewno z tych pinów stabilizujących, znaczy pozycjonujących, przepraszam. Który to jest? To jest któryś z dołu, który nam tutaj wypadł. Ja sobie go odłożę na razie tutaj. Ale zależy nam najbardziej na kipinach, żebyśmy je tutaj mogli wyciągnąć, więc o, jest kipin pierwszy. Kipin numer 1. Wypadł nam troszeczkę tutaj z boku. Już pokazuję, jak to wygląda. Muszę go dobrze... O, niestety przeleciał mi do następnej komory. No nie pomaga. Dobra, muszę inną pensetę wziąć, bo widzę, że to mi się nie uda. No, proszę. Tak wygląda nasz kipin z jedyneczki. Bardzo fajny, długi, stalowy przede wszystkim, co tutaj jest bardzo ważne w tym wypadku, ponieważ generalnie stanowi kolejne zabezpieczenie antywierceniowe. Także można śmiało powiedzieć, że ten zamek jest dość uczciwie zabezpieczony, jeżeli chodzi o mechaniczne oddziaływanie na niego. Dobra, tutaj nam pewnie wypadnie od dołu kolejny. O, tak. Dobra, dwójeczka jest. O, to jest akurat trójeczka, o dziwo, nawet dwójeczka nie wypadła jeszcze. Tak wygląda nasz pin z trójeczki, również stalowy, antywierceniowy. No rewelacja, ogólnie moim zdaniem to jest naprawdę duży skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o Gerdę. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym pinem. On wygląda na mosiężny z kolei tym razem. Chyba że jestem już ślepy. Nie, to też jest stalowy pin. To jest, przepraszam, czwóreczka w ogóle. To o dziwo. Musi być dalej. Postaram się wyciągnąć tą dwójeczkę, która nie współpracuje znowu. Niestety. O, wysunęła się troszeczkę. Dwójeczka również stalowa. Bardzo fajny pin. Piąteczka. No tutaj mamy również do czynienia ze stalowym pinem. Jeżeli dobrze widzę. Przepraszam. Nie, przepraszam, one są mosiężne. Od trójki do szóstki są prawdopodobnie mosiężne, ale to zaraz wam pokażę. Wybaczcie, takie światło mam dzisiaj. Tak, ostatni pin
skipinów. Również mosiąc. A teraz się postaram wydobyć pozostałe piny, które nas tutaj... O, dokładnie, wypadł już jeden. Tutaj mamy piny, które trzymają nasze boczki, czyli jednak okazuje się, że ten klucz nie jest tak bardzo straszny, niezgodnie z prawdą. O, to już są mosiądze, tutaj nie ma żadnych udziwnień. Czy wyjdą dobrowolnie, czy nie wyjdą dobrowolnie? To zaraz się dowiemy. O, kolejny wypadł. Kolejny oczywiście z mosiądzu wykonany. Tak, to ja je może po prostu wysypię wszystkie, będzie łatwiej. Widzę, że... O, dobra. Wszystkie wypadły. Rdzeń wygląda w taki sposób. Tutaj macie komory na nasze piny w tym momencie główne. I z góry, i z dołu mamy do zabezpieczenia antywierceniowe, co jest akurat bardzo fajne. Na pozostałe piny, na control piny mamy w tym momencie dwa krótsze boki. Jeden jest jeden, przepraszam, krótszy, a drugi dłuższy, bo on wygląda mniej więcej podobnie jak komora cięta u góry. Jest ich również tutaj, można je ustawić na 6 różnych alternatyw. To podejrzewam, że to gdzieś będzie sprzyjało w ustawieniu systemu jednego klucza, bądź ewentualnie w jakimś masterowaniu. Jeżeli chodzi o podcięcie, również sprawdzam. No tutaj mamy do czynienia z delikatnym countermillingiem. Ale nie wiem, czy to jest zamierzone, czy to jest proces technologiczny. Pozostałe strony są puste, zdecydowanie. Tak, no to wygląda mniej więcej w ten sposób. Poza tym żadnych innych dodatkowych udziwnień. Jeżeli chodzi o wykonanie tego rotoru, czy tam rdzenia, podejrzewam, że może być on stalowy. Nie mam akurat magnesu ze sobą. Jeżeli chodzi natomiast o piny, tutaj to sobie możemy troszeczkę przesunąć, bo to jest nam niepotrzebne już w tej chwili. Jeżeli chodzi o piny i całą to w tym momencie kolekcję dodatkowych pinów służących do kontrolowania, czy tam klucza, czy tam w tym momencie masterowania, macie, to tak wygląda. Praktycznie wszystkie drivery są pinami stalowymi. Dwa pierwsze keypiny są pinami stalowymi. Dwa pierwsze drivery posiadają dodatkowo kulki zabezpieczające, mające jeszcze dodatkowo utrudnić pikowanie. I mamy tutaj do czynienia z różnymi długościami sprężyn stalowych. Jeżeli chodzi o mnie, zobaczycie na pewno w tym momencie to gatowanie na końcu filmu. Będzie to fotografia. Jeżeli ktoś ma ochotę się przyjrzeć, jeżeli chodzi o mnie, to jest wszystko. Jeżeli uważacie, że materiał jest wartościowy, że warto w tym momencie poświęcić mu więcej czasu, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i jak zawsze do następnego. Trzymajcie się, cześć.